Cześć, siemanko, witajcie w sklepie Cybuch. Dzisiaj mam wielką przyjemność przetestować chyba pierwsze na świecie filtry do sziszy firmy Minitox. Zapraszam do oglądania. Firma Minitox jest to firma turecka, chociaż jak pierwszy raz miałem styczność z tą firmą, to myślałem, że to jest polska firma. A już w ogóle tą styczność miałem parę dobrych lat temu i tam do nich pisałem, no bo kurczę, filtry do sziszy to jednak jest bardzo ważna sprawa, bo czegokolwiek palenie nie jest zdrowe. Szysza, powiedzmy sobie szczerze, jest mało szkodliwa w porównaniu do papierosów, ale w dalszym ciągu jakaś jest szkodliwość. No i zawsze chciałem mieć taki produkt, który będzie nam zmniejszać tą szkodliwość tej fajki wodnej. Napisałem do firmy Minitox, jednakże był bardzo kiepski kontakt z nimi i tak się urwało na 1,5 roku. I się odezwali z powrotem po 1,5 roku. Miło z ich strony. I dostaliśmy od nich taki zestaw na review na YouTube'a, żebyśmy mogli przetestować ich produkt. Dużo z nimi rozmawialiśmy, ponieważ nie do końca rozumiemy zasady działania tego filtra, jak to faktycznie działa, jaka jest szkodliwość tej fajce wodnej. No i ta firma Minitox, ona ma tam tych certyfikatów ileś tam na każdy kraj, czyli faktycznie ten swój produkt ma mocno przebadany. I mówię, że to jest taki pierwszy na świecie filtr do sziszy, który faktycznie działa. Będę się posiłkować tutaj informacjami, które zebrałem. Część jest dobra, część niedobra, część nieistotna. Niektóre rzeczy według mnie są nieprawdą, ale niektóre są faktycznie takie bardzo ciekawe. Powiedzmy sobie, co w ogóle robi ten filtr Minitox. Po pierwsze, redukuje poziom toksycznych mikroelementów w dymie. I tutaj właśnie firma Minitox bardzo mówi o tym, że paląc sziszę, to nie tylko, że tlenek węgla, nikotyna, jeszcze bardzo dużo innych rzeczy jest. Jakieś są mikroelementy. Następnie osady powstające z węgla. Osady, no to jakiś tam popiół, według mnie akurat tutaj nie do końca jest prawda. Chociaż no może jakieś mikroskopijne ilości jakiegoś tam popiołu czy czegoś może tam faktycznie się przedostają. Redukuje tlenek węgla i to jest bardzo ważny punkt, który dla mnie jest bardzo istotny, bo tlenek węgla jest najbardziej szkodliwy w fajce wodnej, bo jest go po prostu najwięcej. I ten oto filtr, który tu jest w środku, ma redukować go. Następnie ilość metali ciężkich i toksycznych substancji. To jest bardzo ciekawe, bo nie wiedziałem, że są jakieś metale ciężkie, chociaż jak się czyta różne jakieś badania szkodliwości przeróżnych substancji, produktów spożywczych, to w każdym produkcie, kupując krewetki, kupując łososia, pewnie jakby poczytać na biale też się znajdą, jakie są metale ciężkie. Jaki to ma wpływ na nasze zdrowie? Podobno złe, chociaż jakoś wszyscy żyjemy, no ale mimo wszystko podobno redukuje. Zmniejsza ilość bakterii, wirusów i drobnoustrojów gromadzących się w pojemniku z wodą w sziszy oraz ich negatywny wpływ na organizm. I to jest nawiązanie do tego, że jak mamy sziszę, jest ustnik, z tego ustnika pali wiele osób. No i każdy wdycha, ale też się przedmuchuje. Więc jednak ze swojego organizmu wydmuchujemy to, co mamy w sobie. Ktoś może być chory, albo, no wiecie, no, z jednej butelki się nie pije, z jednej szklanki się nie pije. Tak samo w sziszy w jakiś tam sposób też te bakterie, wirusy między sami się w sposób spalenia przedostają. Jest bardzo fajny punkt, który już dawno zauważyłem, ale nie każdy wie, że woda, która jest w sziszy, pokazuję tutaj, bo mam sziszę akurat już przygotowaną. Ona nie zapobiega nam przedostawaniu się różnych toksycznych substancji. Ona tak jakby łagodzi smak, że nie jest ostry, ale to nie jest jakiś tam, nie wiadomo, jakiś filtr. To raczej poprawiać smaku bym bardziej nazwał. Powiedzmy sobie, jakie mam produkty, bo dalej muszę demontować właśnie do tego, co tutaj mamy. Mamy dwie wersje. I to jest wersja taka standard, kompakt i wersja premium. I w wersji standard co mamy? Mamy ustnik, może pokażę taki, jak mamy opakowanie. W ogóle tak dostaliśmy te opakowania, one były otworzone, bo podobno na odprawie celnej musi to otworzyć, zobaczyć, co to w ogóle jest. Więc są różne jakieś niebezpieczeństwa, że różne rzeczy mogą w ten sposób przewozić. W środku mamy w takim porządne foliowe opakowanie, jakby ustnik złożony z 3 elementów i mamy filtr. I ten filtr, moi drodzy, składa się z żel krzemionkowy, silika żel i aktywowany tlenek glinu. I jako, że to jest firma turecka, jest dużo niespójności informacyjnych, ale to już się przyczailiśmy, ale wiemy, że robią dobre produkty, tylko czasem nie potrafią przekazać informacji. I też z różnych źródeł, bo przeróżne źródła nam wysłali, jakieś prezentacje PDF, filmiki, rozmowa bezpośrednia. Też jest w środku jeszcze węgiel aktywny, który też coś tam nam zmieniać. Taki jeden filtr wystarcza nam około tam 3-5 godzin palenia, chociaż producent zalecał, żeby był jeden filtr na jedno palenie. Czyli nie wychodzi jakoś tam super ekonomicznie. I taki filtr, jak tam sprawdzaliśmy sobie cenowo,
na jedno palenie taka tubka będzie kosztowała około 10 zł. Czy to dużo? Czy mało? Zależy, no bo jak komuś zależy na zdrowiu, a chce zapalić sobie sziszę, no to jest mało, prawda? Rozwiązujemy tutaj problem. Ale dla tych, którzy palą regularnie, 3-4 fajki dziennie, nagle się robi jakiś tam koszt. Ale to wszystko z tego, komu jest zdrowie na pierwszym miejscu, ale też i przyjemność jest do niego ważna. Sprawdźmy sobie, jak wygląda wersja premium. W wersji premium mamy ładną taką karteczkę z instrukcją, jak należy czyścić to, czy oni bardzo zwracają uwagę na higienę tego. Czyli po każdym paleniu tak naprawdę taki ustnik powinno się odpowiednio umyć i oni tutaj zalecają, żeby użyć lemon salt, bo chyba chodziło o kwasek cytrynowy, albo sól, czyli takie naturalne środki do po prostu czyszczenia rzeczy, żeby to zanurzyć, wymoczyć i to się nam czyści. I tutaj w środku mamy ustnik, tak jak tutaj tylko w tym przypadku jest to chyba aluminium, tak, bo to byłoby chyba za lekkie. Tu chyba jest aluminium, ale jest anodowane, więc jest bezpieczne. A raczej to nie jest tak, to jest aluminium. I mamy dwa jakby wkłady, do których będziemy wkładali filtry. I w środku tego zestawu premium mamy taki wiatraczek, który się obraca podczas palenia. I ten wiatraczek to nazwali filtr Minitox, ale to jest taki wentylator, trochę mogę się tutaj posiłkować tym, co było napisane. Chodzi też, jak palimy, to dym z ciszy przychodzi przez wodę i zostaje nasycony wilgocią, czyli robi nam się, no wiadomo, to co wypychamy to jest jednak nie para wodna, tylko to jest odparowa na glicerynę acetoniu, ale oni też mówią, to się nasyca wilgocią, więc to jest jeszcze bardziej wtedy wilgotne. Coś w tym może być, bo jak zapalimy ciszę bez wody, to wtedy takie suche, więc faktycznie nam nawilży ten dym, ta woda. I ten wentylator, który mam w środku, on zaczyna się obracać i działa jako kondensator, oddzielając dym z tytoniu od cząsteczek pary wodnej, którą bierzemy wodę. Rozdziela to. I chodzi o to, że jak to rozdzielimy, będziemy w stanie lepiej oczyścić ten dym. I te cząsteczki wilgoci oddzielone przez ten wentylator łączą się i tworzą cząsteczki wody, czyli mamy oddzielne jakby jakieś tam cząsteczki i one się osadzają wtedy na tej ściance. I wtedy jesteśmy w stanie fizycznie, zauważalnie zatrzymać te szkodliwe substancje. No i dzięki temu część substancji smolistych, trochę według mnie to jest nieprawda, bo tam za bardzo substancji smolistych nie ma i to jest jakby 100% udowodnione, bo palacze ciszy, którzy naprawdę palą bardzo dużo, płuca mają czyste. A substancje smoliste, no to jest taka sadza. Po papierosach widzimy, jak ktoś sobie robi rentgen, no to ma po prostu czarne płuca. Substancje smolistych i związków rakotwórczych zostaje zatrzymana na ściankach w postaci cieczy. Kaszel, ból gardła, rozdrażnienie, podrażnienie oraz silne bóle głowy związane są z wdychaniem aerozolu pary z gorącego dymu ciszy. Trochę też nieprawda, no ale wiemy, do czego to dąży. Głównie chodzi o to, żeby oddzielić niedobre rzeczy, a to, co nam smaczne, zostawmy sobie, wdychajmy. I co jeszcze chroni ten Minitox? Prądki gruźlicy, wirusy zapalenia wątroby, hepatitis. To nie koniec. Bakteria E. coli, wirusa opryszczki, grzyby, grąkowce, krętki, wirusa HIV i AIDS. Słuchajcie, HIV-a leczy nawet ten żel, ten filtr. Raczej chodzi o to, że pomiędzy przekazując sobie ten ustnik, nie wiem, czy się HIV-em da w ten sposób zarazić, ale na pewno jakimiś tam grzybami czy grąkowcami na pewno jesteśmy w stanie. Jakbyśmy palili sami tą ciszę, no to nie ma tu z tym akurat problemu, ale z reguły też z kimś palimy, więc jakąś tą higienę trzeba zachować. Także sobie sprawdzimy teraz, jak to działa. Mamy jeden, drugi filtr, mamy zapasowe filtry i mamy też już używany przez nas ustnik. Niedużo z tego paliliśmy, ale trochę paliliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, czy ten filtr w środku w jakiś sposób, wiem, zużyje się, zmieni kolor. Jak sobie porównywaliśmy ten nasz używany do tego świeżego, widzimy, że szczególnie te przezroczyste kuleczki, które mamy tutaj w środku, te, któryś z tych składników, zrobiły się bardziej żółte, czyli coś tam nam wchłonęły. I co to może być? Coś na pewno niedobrego, ale jak bardzo niedobrego, tego niestety nie wiem. I też ciężko, myślę, że będzie stwierdzić, nie mam żadnych przyrządów, jak stwierdzić, czy to faktycznie działa na poprawę zmniejszenie szkodliwości. Ale możemy sprawdzić, czy cisza dzięki temu będzie smakowała lepiej, albo nie zmieni smaku i paląc na tym ustniku, czy będziemy czuli się, powiedzmy, lżej, lepiej. Teraz to sprawdzimy. Jeden, drugi ustnik, bierzemy ciszę i testujemy. Jako że to jest ustnik single use, czyli do konkretnego użytku,
pozwolę sobie zapalić bez ustnika personalnego. Sziszę już mamy gotową. Jak będzie smakowała? Bez tego filtra. Robimy porównanie. Zapalmy sobie klasyczną sziszę. Smakuje jak sisza. Zmieniamy ustnik na Minitoxa. Już pierwsze, co mi przeszkadza, to jest plastik. To nie jest przyjemne, więc już lepiej wziąć ustnik personalny. Wtedy mamy taki ustnik, jaki chcemy. Delikatnie jest gorsza przepustowość. To na pewno jest spowodowane średnicą tutaj w środku, bo jest dosyć wąsko. No i też przez ten filtr nam przechodzi. Widzimy, że się gromadzi dym, czyli przechodzi nam przez ten filtr. Na pewno zmniejsza nam soczystość smaku. Czyli ta sisza jest mniej intensywna, jest lżejsza, mam wrażenie, w jakimś tam stopniu. Chroboczy nam cały czas tutaj pod uchem, paląc. I mam wrażenie, jakby nikotyna mnie nie uderzała do głowy. Nie czuję takiego szybkiego uderzenia tej sziszy. To jest u nas, my tam nazywamy taki efekt nikotynowy, jak moca ciszy, teraz bardziej mocniej klepie, szybciej. Tutaj czuję tak spowolnione to jest, czy faktycznie coś tutaj działa. Czy pod kątem odczuwalności smaku mamy tutaj zdecydowane pogorszenie? Sprawdźmy, jak będzie w przypadku wersji premium. Musimy sobie otworzyć filtr i filtr w wersji premium jest inny niżeli w tej wersji standardowej. Jest delikatna różnica w cenie, a może złotówka będzie 2 zł droższe. To jest spowodowane, po prostu jest inny kształt, ale w środku jest ta sama zawartość. I już wersja premium sobie lepiej mniejsza, jednak to jest metal, jest troszeczkę cięższe, wygodnie się trzyma w ręku, fajna jest ta perforacja, bardzo przyjemny ustnik. Testujemy wersję premium z wentylatorkiem. Turbo sisza! Oprócz samego chrobotania słyszymy jeszcze plastikowy wentylatorek, który nie jest na łożyskach i on tak wiruje i to jeszcze bardziej nam... No to nie jest niestety przyjemne podczas palenia. To nie jest komfort, jak nam coś chreboczy, nam jeszcze brzęczy dodatkowo. Ale co mam tutaj rozpalone? Coś ciemnego? Alfachera mam rozpalonego. Ja po paleniu, po tylu buchach też czuję się taki... A zobaczcie, że paliłem na tym, teraz palę na tym, nie czuję takiego walnięcia w głowę. Czy faktycznie coś nam tutaj działa, sprawia, że tą siszę jesteśmy w stanie palić dłużej. Czy na pewno to będzie fajny produkt dla tych, którzy po siszy czują się nie jakoś super dobrze, czyli tacy skołowani. Lubią smak, ale nie chcą być skołowani. Tylko no niestety tracimy trochę tego smaku w tym przypadku. Coś za coś niestety jest. Mam wrażenie, że też jest troszeczkę mniejszy dym. Ale to może być spowodowane tym wentylatorkiem. Sprawdzimy w wersji kompakt, jak to wygląda. Ilość dymu jest, myślę, że podobna. Może tam dosłownie delikatnie mniej jest z wentylatorkiem. Czyli coś tam chyba daje. Naprawdę bardzo ciężko jest mi stwierdzić, czy to coś pomaga, coś polepsza. No i sprawdźmy, jak klasycznie smakuje sisza. Nie masz takiej wielkiej różnicy. Trochę smaku straciła teraz ta sisza. Ale nie masz dużej różnicy. Jest naprawdę teraz cięższa ta sisza. Czujesz od razu uderzenie w głowę tych substancji, jeśli to tak mogę nazwać. Ja to było nazwane nikotyna wcześniej, ale teraz to już nazwę substancje. Coś działa, słuchajcie, naprawdę czuję się bardziej skołowany, paląc na zwykłym ustniku, bez filtra.
Nie, jest dymu mniej, zdecydowanie jest mniej. Jeśli miałbym palić jedną sziszę dziennie albo raz na jakiś czas, raczej bym sobie w filtr nie zainwestował, ponieważ zawiera mi przyjemność spalenia. Ale paląc regularnie czuję potrzebę, żeby codziennie palić ciszę. 1, 2, 3. Myślę, że warto w coś takiego zainwestować i jednak w jakiś tam sposób się ograniczyć od tych związków szkodliwych. Myślę, że nic więcej nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Coś działa ten filtr. Myślę, że go wprowadzimy do oferty. Bardzo bym chciał od Was jakieś komentarze pod tym filmikiem, żeby się coś powiedzieli na ten temat. Chętnie się zapytam producenta, czy faktycznie ten filtr w tym kontekście działa, co może jeszcze poprawia. Cena będzie u Snika Premium tam koło 100, tego Basic koło chyba 40-60 zł, coś koło tego. Jeszcze zobaczymy, jak nam te odprawy cenne będą, to jest z Turcji idzie. Ale czegoś takiego w Europie jeszcze nie widzieliśmy, nikt za bardzo nie zainwestował, a my mamy wielką ochotę, żeby coś takiego wprowadzić. Też jeszcze firma Mintox myśli nad jakimiś pastelkami do wody, żeby wrzucić, tak żeby ta woda sama sobie już filtrowała i jeszcze tam jakieś mają inne pomysły, czyli oni cały czas będą rozwijać i widać, że mają bardzo dużą siłę, ochotę, żeby coś zrobić w tej dziedzinie. No w sumie są pionierami, jak wiemy, wiele produktów, które były pierwsze na rynku, nie do końca działały, a potem okazało się, że to faktycznie jest dobre. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za firmę Mintox, żeby faktycznie coś działali, bo no chcemy, żeby była przyjemność, a żeby faktycznie nie ciągnąć tych substancji szkodliwych. Mają coś jeszcze takiego poprawić, żeby ten smak był bardziej wyczuwalny. Coś podobno w tym filtrze mają zrobić, ale to będą już jakieś kolejne testy. Ja na pewno miałem wielką przyjemność to przetestować. Bardzo chciałem to sprawdzić i ja osobiście jestem za, ale nie zawsze. Okazyjnie palcie według mnie zwykłą sziszę, chyba że chcecie jednak suplementować się od tego, żeby nie było tych substancji szkodliwych, jak regularnie, według mnie warto zainwestować. Piszcie komentarze na dole filmiku, bardzo czekamy na nie. Co o tym w ogóle sądzicie? I gdy będzie z Wami Gęsty. Hej!